Rzucam Ci wyzwanie, żebyś znalazł truskawkę, która smakuje choć trochę tak dobrze, jak ta, którą sam wyhodowałeś. W rzeczywistości zdradzę Ci mały sekret, nie możesz. To jest kwiat truskawki, który staje się truskawką, a to są liście truskawki, które czerpią energię ze słońca, które pomagają tworzyć kwiaty truskawki, które stają się truskawkami. Jeśli nie masz wystarczająco dużo liści, nie możesz mieć wystarczająco dużo kwiatów i nie możesz mieć wystarczająco dużo jagód. Czasami truskawki wypuszczają mnóstwo kwiatów, zanim będą miały dużo liści, dlatego wcześniej w sezonie je usuwam. Dzięki temu moje truskawki mogą skupić się na wytwarzaniu tych liści. Następną rzeczą, którą zrobię, będzie wyrzucanie tych dziwnych łodyg. Jeśli ta część dotknie ziemi, wypuści korzenie i tutaj wyrośnie zupełnie nowa roślina truskawki. Nazywa się to rozłogiem i usuwam je z moich roślin. Truskawki potrzebują ściółki, bo gdy jest za gorąco lub za sucho, przestają produkować owoce i kwiaty, a ta ściółka pomaga utrzymać wilgoć i temperaturę na odpowiednim poziomie. Dlatego radzę użyć agrotkaniny i kory sosnowej na wierzch jako ściółki zamiast słomy. Dlaczego? Słoma ma tendencję do zbierania patogenów pleśni, przez co Twoje truskawki mogą chorować. Natomiast kora sosnowa ma właściwości antybakteryjne. Interesujące, prawda? To tylko kilka wskazówek, których używałam, by produkować soczyste truskawki rok po roku. A z kilkoma wskazówkami są one również super łatwe w uprawie. Jeśli chcesz uprawiać idealne, słodkie, soczyste, aromatyczne truskawki, za każdym razem trafiłeś we właściwe miejsce. Pod koniec wiosny truskawki zaczynają pojawiać się w dużych ilościach, więc dzisiaj chcę się z Wami podzielić, jak wyhodować własne ekologiczne truskawki z własnego ogródka, abyście mogli jeść najsłodsze truskawki, jakie kiedykolwiek jedliście i gdzie moim celem jest pomóc Ci rozwinąć swój zielony kciuk. Bez zbędnych ceregieli chciałabym, abyście otoczyli opieką przycisk subskrypcji i like, a ja obdarzę Was mocą, aby wyhodować najbardziej soczyste i epickie truskawki wszechczasów. No to jedziemy. Spójrz na te małe piękności. Za chwilę je zasadzimy, ale najpierw przyjrzyjmy się różnym rodzajom truskawek, które możesz uprawiać. Chcę mieć pewność, że będę mogła zbierać truskawki tak długo, jak to możliwe, a to oznacza uprawę odmian, które razem będą owocować przez dłuższy okres. Zbiór owoców jednej odmiany przeciąga się od 3 do 4 tygodni, a różnica w dojrzewaniu między najwcześniejszymi i najpóźniejszymi odmianami może przekraczać 3 miesiące. Jeśli dobierzemy odpowiednie odmiany, mamy owoce przez około 7 tygodni, a jeśli mamy truskawki pod folią, to są one jeszcze 2 tygodnie wcześniej. Z jednej odmiany możesz uzyskać 40 kg owoców ze 100 m2, natomiast już z innej odmiany 140 kg, więc to dosyć istotne, jaką odmianę wybierzesz. Mamy truskawki powtarzające owocowanie, które owocują od kwietnia do września, więc owocują po trochu z każdego dnia, w przeciwieństwie do truskawek czerwcowych, które dają cały plon w ciągu zaledwie 1 miesiąca. Truskawki owocujące latem lub w czerwcu mają tendencję do wydawania owoców za jednym razem w okresie około 2-3 tygodni. W tej grupie dzielą się na truskawki owocujące wcześnie, w połowie i na końcu sezonu, które będą owocować w dowolnym momencie od wczesnego lata do późnego lata. Następnie mamy nasze truskawki owocujące wiecznie, zwane również powtarzające. Te truskawki mają tendencję do owocowania w przerwach przez całe lato, a nawet do wczesnej jesieni. Jeśli szukasz stałego zapasu truskawek do zbierania w miarę możliwości, to może być wybór dla Ciebie. Z drugiej strony, jeśli chcesz mieć dużo truskawek naraz, na przykład do robienia dżemów, to truskawki owocujące w czerwcu będą dla Ciebie bardziej odpowiednie. Jeśli jesteś nowy w uprawie truskawek lub po prostu jesteś zdezorientowany ogromną liczbą odmian, które obiecują wszelkiego rodzaju korzyści, to może trochę to rozjaśnię. A oto ta sama lista uporządkowana według okresu dojrzewania. Wybierz jedną lub dwie z każdej kolumny, a będziesz mieć idealny wybór na cały sezon. I znowu są to rośliny wieloletnie, będziesz je mieć rok po roku, więc upewnij się, że wybierzesz odpowiednią odmianę. Obfitość powtórnego kwitnienia i owocowania zależy w dużym stopniu od żyzności gleby i starannego pielęgnowania, a zwłaszcza podlewania roślin w okresie suszy. Porozmawiajmy więc o glebie i wymaganiach słonecznych.
I dlaczego wybrałam to miejsce? Po pierwsze, truskawki kochają słońce, chcą ponad 8 godzin słońca dziennie. To właśnie zapewni im to miejsce. Truskawki rosną prawie wszędzie, ale jeśli chcesz mieć najlepsze rezultaty, czyli słodsze, bardziej pachnące owoce i więcej, to potrzebują co najmniej 6 godzin słońca lub 8 lub więcej, jeśli chcesz osiągnąć perfekcję i rozpieszczać swoje truskawki. Truskawki najlepiej rosną w pełnym słońcu, ale to, że masz obszar z niewielkim półcieniem, nie oznacza, że nie powinieneś uprawiać truskawek. Jak widać tutaj, jesteśmy pod krzakami i drzewami owocowymi i rośnie u mnie kilka różnych rzeczy, w tym truskawki. Mamy tu przyzwoite zbiory, nie tak duże jak w naszych sekcjach pełnego słońca, ale nadal mamy zbiory. Tam, gdzie mamy trochę więcej światła, truskawki radzą sobie trochę lepiej, ale jeśli mieszkasz w miejscu, w którym jest częściowy cień, zdecydowanie sugeruję uprawę truskawek. Jedną rzeczą jest to, że nie zajmują dużo miejsca na ziemi, a drugą rzeczą jest to, że tak czy inaczej zbierzesz plony, więc warto. Nawożenie. Aby wszystko dobrze wystartowało, wrzucam kilka wiader naprawdę dobrze rozłożonego obornika. Teraz możesz po prostu użyć kompostu ogrodowego, czegoś takiego, aby uzyskać trochę dodatkowej organicznej dobroci. A potem, dla pewności, tylko garść mączki rybnej lub kostnej. To jest zrównoważony organiczny nawóz. Jeśli szukasz czegoś wegańskiego, po prostu poszukaj czegoś, co jest zrównoważone i oczywiście organiczne. Mogłeś słyszeć, że truskawki potrzebują dużo nawozu, co nie do końca jest prawdą. Truskawki potrzebują nawozu, ale jeśli na początku roku i na początku wiosny nawozisz je dużą ilością azotu, wyprodukują dużo więcej liści, a za mało truskawek. Dlatego szczególnie w przypadku truskawek owocujących stale należy używać nawozu o powolnym uwalnianiu. Ja używam obornika kurzego o powolnym uwalnianiu lub po prostu kompostu. Zwykłego kompostu lub obornika końskiego, obornika krowiego. Dodaję go do gleby, mieszam z glebą, a on z czasem się rozkłada. Tworzy naprawdę bogatą, organiczną glebę. Zapewnia to stałe składniki odżywcze dla roślin truskawek w trakcie wzrostu. A oto kolejna wskazówka. Chcesz włączyć cały ten nawóz do ziemi przed posadzaniem truskawek, ponieważ po posadzeniu truskawek naprawdę trudno jest zastosować jakikolwiek rodzaju nawóz i powiem Ci dlaczego. Powodem jest to, że musisz mocno ściółkować truskawki. Korzenie roślin truskawek nie lubią wysychać i nie lubią też siedzieć w mokrej glebie. Dlatego możesz zauważyć na polach z truskawkami, że są one sadzone na kopcach i musisz mieć odpowiednią odległość między roślinami truskawek, aby zapewnić im wystarczająco dużo miejsca do wzrostu, a także zablokować światło słoneczne padające na korzenie lub glebę. Gdy moje truskawki zaczną kwitnąć, podleję je płynnym nawozem do pomidorów o wysokiej zawartości potasu, który pomoże tym owocom napęcznieć do ich wspaniałego wyglądu, a następnie wczesną wiosną rozprowadzę uniwersalny nawóz organiczny, aby pomóc roślinom w nadchodzącym sezonie wegetacyjnym. Jeśli chcesz nawozić mineralnie, robimy to w 2 etapach. Nawóz dajemy na wiosnę i po zakończeniu zbiorów. Jak sadzić truskawki? Mamy wybór między truskawką w doniczce albo kopaną z gruntu z gołym korzeniem. Jeśli chcesz uprawiać własne truskawki, pierwszą rzeczą, jaką sugeruję, jest zdobycie truskawek z odkrytym korzeniem, ale dobrej jakości. I spróbuj zdobyć odmiany odporne na choroby, jeśli możesz. Warto kupić te z odkrytym korzeniem. Cóż, mówiąc wprost, jest to o wiele tańsze. To około 20 truskawek z gołym korzeniem. Kosztuje mnie tyle samo, co te 4 pojedyncze sadzonki truskawek z marketu. Truskawki możesz sadzić w drugiej połowie lipca, a nawet aż do mrozów, ale najlepiej jak najwcześniej. Wtedy otrzymasz zbiór już na wiosnę. Możesz też je posadzić wiosną. Teraz ważne jest uzyskanie odpowiedniej głębokości, a jest to bardzo łatwe w przypadku sadzonek truskawek uprawianych w pojemnikach, takich jak te, ponieważ są sadzone na tej samej głębokości, na jakiej były w swoich doniczkach szkółkarskich. Ale w przypadku roślin z okrytym korzeniem musimy być nieco bardziej ostrożniejsi. W przypadku roślin z odkrytym korzeniem naprawdę ważne jest to, aby upewnić się, że nie sadzisz ich zbyt głęboko, ani zbyt płytko. Zbyt głęboko i roślina może po prostu zgnić, a zbyt płytko lekko falować na wietrze i bardzo łatwo wyschnąć, tworząc kruchą i słabą roślinę. Chcesz ją posadzić tak, aby korona, z której wyrastają liście, wystawała nieco ponad glebę w ten sposób. Sadząc truskawki, będziesz chciał dopasować linię gleby w tym miejscu. Naprawdę nie chcesz, aby cokolwiek z tej części, poza samymi wierzchołkami korzeni, znajdowało się pod ziemią. Nie chcesz zakopywać korony, że tak powiem.
To właśnie jest ta część. I oczywiście mamy nowe liście i nowe łodygi, które wychodzą i tak naprawdę zaczynają już rosnąć. Więc prawdziwym kluczem w przypadku truskawek z gołym korzeniem jest nie zakopywanie ich nigdzie powyżej tego punktu. Kolejną kwestią jest czas ich sadzenia. Jeśli chcesz sadzić wczesną wiosną, gdy ziemia zaczyna się nagrzewać, rośliny truskawek są również stosunkowo wytrzymałe, więc nie musisz czekać, aż ziemia będzie bardzo ciepła, jak w przypadku papryki czy pomidorów. Wyglądają dość szokująco, prawie bez liści i naprawdę dość chorowicie, ale nie pozwól się temu zniechęcić, gdy już je wsadzisz do gleby, odżyją. Sadzimy je w rozstawie około 30 cm. Zobacz, jaką średnicę mają rozłożone korzenie. To jest mniej więcej taka wielkość. Nie za gęsto, żeby mogły urosnąć duże krzaki. Z jednego dużego krzaka otrzymamy więcej truskawek niż z dwóch małych. Przy rzędowym sadzeniu sadzimy w rzędach co 60 cm, w odstępie co 20 cm. Gdy już wiemy, czego nie robić, gdy mamy do czynienia z truskawką z gołym korzeniem przed sadzeniem, będziemy ją nawadniać przez około 30 minut do godziny w wodzie. Pamiętaj, że przebyły długą drogę, te korzenie będą się rozwijać o wiele lepiej, gdy przesadzimy je do grządki, jeśli je nawodnimy. Grządkę po posadzeniu również podlewamy. Korzenie nie mogą zawijać się do góry. To, jak zdrowe są rośliny, gdy je po raz pierwszy sadzisz, jak duże są korzenie, będzie miało duże znaczenie dla tego, jak wcześniej możesz osiągnąć sukces i plon. Gleba. Jeśli chodzi o glebę, możesz dać tzw. ziemi z worka do dołka. Gleba powinna być żyzna i przepuszczalna. Truskawki nie potrzebują jak borówki pH 4,5 do 5, ale truskawki wolą lekko kwaśną glebę, trochę bardziej kwaśną niż przeciętna uprawa warzyw. Więc mówimy o zakresie 5,8 do 6,4 pH. Większość gleb ma trochę wyższą wartość. Można dodać też grzyby mikoryzowe, co w przypadku truskawki daje dobre efekty. Truskawki, zwłaszcza jeśli nie można zapewnić im podlewania, wymagają żyznej gleby. Nawet nie musi być na dużą głębokość. Ściółkowanie. Przejdźmy teraz do ściółkowania, czyli kolejnej wskazówki, a ściółkowanie truskawek jest bardzo ważne. W warunkach komercyjnych stosuje się bardzo cienką czarną folię na wierzchu wałów, dziurkuje się w niej i w ten sposób sadzi truskawki. Ale ja sugeruję zastąpić plastik agrowłókniną. Posadziłam więc truskawki, a następnie ściółkowałam je wiórami drzewnymi. Pamiętajmy, że czarny kolor mocno się nagrzewa, więc przykrycie tego korą jest dosyć istotne. Dzięki temu po ściółkowaniu truskawek gleba zatrzymuje wilgoć, a korzenie nie wysychają i nie przegrzewają się. Rośliny mają umiarkowanie chłodno i w ten sposób produkują dużo truskawek. Jeśli gleba wyschnie lub korzenie się nagrzeją, truskawki przestaną wytwarzać kwiaty i przestaną produkować truskawki. Dlatego zawsze ściółkuj truskawki. Wcześniej nie ściółkowałam truskawek, a gdy zrobiło się trochę gorąco, truskawki przestały wytwarzać kwiaty i przestały produkować truskawki. Takie nieściółkowane truskawki łatwo zarastają chwastami, a gdy robi się już ciepło w lipcu, są malutkie, bo szybko dojrzewają, bo jest im za gorąco i gleba szybko przesycha. Wtedy dodajemy dużo ściółki drzewnej do truskawek, aby korzenie były wilgotne i chłodne. Natomiast jak się ochłodzi, to taka ściółka otrzymuje ciepło, więc to jest klucz. Możesz oczywiście użyć słomy i wiele osób tak robi, ale po sadzeniu należy ją usunąć wraz ze stałymi liśćmi, bo to może prowadzić do chorób grzybowych. Słoma naprawdę pomoże dobrze utrzymać owoce w dobrym stanie i bez skazy i jeśli nie masz słomy, możesz użyć czegoś takiego jak suche, skoszone trawy. Słoma sprawdzi się tam, gdzie jest wyjątkowo słonecznie i sucho, tak żeby nie zaczęła gnić i nie zaszła pleśnią. Podlewanie. Świetną wskazówką dotyczącą truskawek jest ich obfite podlewanie podczas ich ukorzeniania się i podczas suchej pogody, co jest szczególnie ważne w przypadku roślin doniczkowych, ponieważ oczywiście nie będą w stanie zapuścić korzeni w rodzimej glebie poniżej. Gdy rośliny będą trochę większe i zaczną owocować, spróbuj kierować wodę na podstawę roślin, aby nie moczyć owoców, co może prowadzić do problemów takich jak rodzaj pleśni na nich. Jak wspomniałam wcześniej, truskawki lubią wilgotną glebę, ale nie lubią mokrej gleby. Dlatego możemy sadzić je na nasypach, co już jest dobre. Harmonogram podlewania powinien być taki, aby gleba była cały czas wilgotna. Więc jeśli masz gliniastą glebę, podlewaj truskawki każdego dnia rano. Jeśli masz piaszczystą glebę, możesz potrzebować podlewania 2 razy dziennie, ponieważ gleba będzie miała znacznie więcej drenażu. Możesz więc podlewać rano, a potem wieczorem.
Upewnij się tylko, że gleba jest cały czas wilgotna i niewyschnięta. Spójrz na jej wielkość, to ładna truskawka, a jest jeszcze jedna trochę mniejsza, ale te są naprawdę dobre do jedzenia. Te rośliny rosną tuż obok mojego czosnku. I czy uwierzysz, czosnek jest idealną rośliną towarzyszącą dla truskawek. Nie tylko odstrasza wampiry, ale pomaga odstraszyć też wiele szkodników, takich jak przędziorki. Truskawki w pojemnikach. Dzięki swojemu zwartemu pokrojowi i szybkiemu plonowaniu, truskawki są doskonałym wyborem do uprawy w pojemnikach, co oznacza, że każdy może je uprawiać. Uprawiałam je z dużym powodzeniem w szerokich, płytkich pojemnikach, a także próbowałam je uprawiać w wiszących koszach, gdzie owoce zwisają, zapraszając do ich zrywania. Jednak uprawa w pojemniku jest uciążliwa, bo ten szybko wysycha. Im mniejszy pojemnik, tym częściej trzeba podlewać. Usuwanie pierwszych kwiatów. Jest kilka rzeczy, które prawdopodobnie powinieneś zrobić ze swoimi truskawkami w trakcie sezonu, aby mieć pewność, że uzyskasz dobry plon. Jedną rzeczą, która jest ważna, gdy po raz pierwszy sadzisz truskawki, jest to, że chcesz zainwestować w przyszłość. Wzrost był niesamowity, ale zrobiłam kilka dziwnych operacji, żeby się upewnić, że tak na pewno się stanie. Więc dlaczego nie przyjrzeć się temu bliżej? Zobacz. Piękne liście, ładna ciemnozielona, bardzo minimalne problemy, mam tu na myśli może jakiś dziwny liść tutaj, ale czego nie widzisz na tej truskawce? Dam Ci sekundę. Może wrzuć to w komentarze. W ogóle nie widzisz kwiatów, spójrz, obcięłam kwiaty, ale po co miałabym mordować moje truskawki? Ponieważ potrzebuję więcej tych liści. Aby truskawki owocowały wiecznie, należy usunąć wszystkie pierwsze kilka kwiatów, pozwala to roślinie skupić się na wytwarzaniu liści. Czas więc się pożegnać. Wiem, to pewnie boli, ale moim zdaniem to mądry pomysł. Usuwając wszystkie kwiaty, pozwolisz mu rozwinąć się wraz z liściastym wzrostem, co da mu więcej energii, aby uzyskać jeszcze więcej owoców w przyszłości. W ten sposób truskawki mogą skupić się na rozwijaniu korzeni. Po zakończeniu kwitnienia i usunięciu wszystkich kwiatów zaczynają wypuszczać rozłogi i rozprzestrzeniać się i podwoją całą produkcję, a mogą nawet potroić ją w ciągu roku. Nowe truskawki. Mamy tu główną roślinę truskawki, wygląda naprawdę ładnie, ale spójrz, wyrasta z niej coś w rodzaju macki, jak u małego kosmity, który wybiega w tę stronę i przeskakuje tam, a potem przechodzi dalej i znów tutaj. Wygląda jak zupełnie nowa roślina truskawki i tak w rzeczywistości jest. Jeśli podniosę to trochę, możesz zobaczyć, jak zaczynają rozwijać się korzenie. To jest to, co nazywamy rozłogiem truskawkowym. Tak więc rozłogi truskawek to tylko jeden ze sposobów, w jaki truskawki próbują się rozmnożyć. Robić więcej truskawek. Ale jeśli to robią, czego mogą nie robić? Mogą nie wypuszczać większej liczby liści, mogą nie wypuszczać pięknych, soczystych jagód. I tak wiele osób powie, usuń rozłogi. Z pewnością powiedziałabym, aby usunąć wszystkie rozłogi, ale moim zdaniem z wyjątkiem może jednego. Jednym powodem, dla którego zostawiam jeden z tych, jest to, że widać, że jest mała przerwa między wszystkimi jagodami. Chcę, żeby to było ładne, bujne miejsce, pełne truskawek. Więc zdecydowałam się obciąć wszystkie sadzonki truskawek, które zobaczę, z wyjątkiem jednej na roślinie. Ponieważ w tym momencie będzie tu po prostu za dużo sadzonek truskawek, więc chcesz usunąć te rozłogi. To skupi całą energię rośliny na jej pojedynczej roślinie matecznej. Jeśli pozwolisz rozłogom rozwijać więcej roślin, energia z rośliny zostanie rozproszona. Jeśli masz konfigurację, w której masz bardzo szeroki odstęp między rzędami, możesz pozwolić tym rozłogom wyjść i wyprodukować o wiele więcej młodych roślin, które również wyprodukują o wiele więcej truskawek. Więc to zależy od Twojej strategii. Ale jeśli je usuniesz, to cała energia idzie do rośliny matecznej, aby wyprodukować o wiele więcej truskawek, więc coś za coś. Jeśli jesteś naprawdę smutny z powodu usuwania rozłogów, możesz po prostu wziąć małą doniczkę z ziemią, taką jak ja, i wybrać rozłóg. Coś, co uwielbiam w truskawkach, to to, że wypuszczają właśnie rozłogi, po prostu dają coraz więcej. Są jak dar, który daje. Truskawki wytwarzają wiele cienkich, drucianych łodyg, zwanych rozłogami, które możemy wykorzystać na naszą korzyść, aby wyhodować więcej roślin truskawek. Jest to bardzo proste, to tylko kwestia przygwożdżenia ich do gleby lub doniczki z mieszanką do sadzenia, a następnie, gdy się ukorzenią, możesz je odciąć od rośliny matecznej. To właśnie robię tutaj i zamierzam dzięki temu mieć kilka dodatkowych roślin truskawek.
Produkcja większej liczby truskawek w ten sposób jest naprawdę prosta i niesamowicie satysfakcjonująca. Więc oto miejsce, w którym może się ukorzenić, a potem tylko odcinasz, więc po usunięciu pępowiny masz nową truskawkę w doniczce, którą możesz przesadzić gdziekolwiek chcesz. I ja powiedziałabym, żeby nie pozwolić na wytworzenie się żadnych rozłogów, przynajmniej w pierwszym sezonie, z tego właśnie powodu, żeby roślina mateczna się wzmocniła i dała też fajne owoce. Wraz ze starzeniem się roślin stają się mniej produktywne, więc używanie rozłogów jest świetnym sposobem na ich zastąpienie. Truskawki będą owocować naprawdę dobrze, tylko przez kilka lat. Potem zwalnia, a owoce są drobniejsze. Dlatego dobrym pomysłem jest dodawanie nowych sekcji co kilka lat. W ten sposób można pozbyć się niektórych starych sekcji, które nie owocują tak obficie jak kiedyś, dlatego dobrze jest mieć coś w rodzaju przesunięcia. Nawet te, które owocują wiecznie, będą dawały duży plon, może 2 lub 3 lata, zanim będziesz chciał je odświeżyć. Ale pamiętaj, właśnie dałam Ci wskazówkę dotyczącą rozmnażania z rozłogów, więc możesz to po prostu zrobić. Te starsze truskawki niż 3-letnie robią się podatne na choroby i wirusy. Warto więc pomyśleć też o zmianie nie tylko krzaka, ale także i miejsca ich uprawy. Chwasty. Kiedy masz nową sekcję truskawek posadzoną tak jak tutaj, kilka rzeczy, o których chcesz pamiętać, oprócz usuwania kwiatów, gdy tylko się pojawią. Numer 1, aby upewnić się, że usuwasz wszystkie chwasty, które wyrastają. Wszystkie chwasty wieloletnie, szczególnie takie jak trawa krabowa i tym podobne, ponieważ te korzenie na truskawkach są stosunkowo płytkie, więc nie chcemy żadnej konkurencji. Uważaj na ptaki. Siatka jest jedyną opcją, aby fizycznie zatrzymać je z dala od dojrzewających owoców, ale upewnij się, że jest na swoim miejscu, zanim owoce zaczną naprawdę nabierać koloru. Inną, niektórzy mogliby powiedzieć genialną alternatywą jest pomalowanie kamieni wielkości truskawki na jaskrawo-czerwony kolor, a następnie umieszczenie ich pomiędzy roślinami i w okresie poprzedzającym dojrzewania owoców. Teoria jest taka, że ptaki przylecą, dziobią truskawki, stwierdzą, że są twarde jak skała, obrażą się, a potem znikną i nie wrócą. Czy ktoś tego próbował? Dajcie znać w komentarzach. Ślimaki. Innym szkodnikiem, na który należy uważać, są ślimaki. Jeśli otwór w truskawce ma ostre kąty, to prawdopodobnie dziobie go ptak. Ale jeśli otwór jest lekko zaokrąglony, to bardziej prawdopodobnie jest to, że są to ślimaki. Aby je kontrolować, rozstawiaj pułapki piwne, gdy owoce zaczną przybierać różowy kolor. I regularnie uzupełniaj i opróżniaj piwo. Ślimaki są szczególnie problemem w wilgotniejszych klimatach, dlatego nie jest dobrym pomysłem, żeby zbyt wcześnie kłaść ściółkę. Pułapki numer 1 będzie z oliwy z oliwek i soku sojowego, więc jest olej po to, żeby nie mogły wyjść, gdy już wejdą, i sos sojowy jest wabikiem. Latające owady składają jaja na truskawkach, które się wylęgają i zmieniają się w larwy. Są to małe zielone robaki, które atakują truskawki, robią dziury w truskawkach i w liściach. Więc aby zwalczać te szkodniki, możesz użyć sprayu BT. To działa na wszystkie gąsienice, rolnice, kapustnika itd. Więc polecam, bo to nic innego jak małe roztocza, które zjadają szkodniki od środka. Tą samą strategię stosuję również w przypadku truskawek. Raz w miesiącu polecam zastosować. Przymrozki. Wczesną wiosną nagłe przymrozki sprawiają, że same kwiaty mogą stać się czarne i rozmiękłe, jeśli dostaną silny mróz, ale ja bym się tym nie przejmowała, po prostu i tak usuwam te pierwsze kwiaty, a roślina zostaje zmotywowana do większej produkcji, ale jeśli martwisz się o truskawkowych przyjaciół w okresie chłodów, po prostu przykryj je czymś miłym i rozgrzewającym, np. tym grubym, puszystym okryciem z białej agrowłókniny. Zbiory. Prawdziwa radość z uprawy własnych truskawek polega na tym, że możesz je zbierać w absolutnym szczycie doskonałości. Nigdy więcej nie będziesz musiał znosić twardych, mdłych owoców, wiesz, tych z marketu, smakujące jak... To już historia. Zbieraj truskawki w cieple południowego słońca, jeśli możesz, aby uzyskać naprawdę rozwinięty aromat. Truskawki będą się dobrze przechowywać w lodówce, ale zimno trochę psuje ich smak, więc wyjmij je, aby się ogrzały, zanim je zjesz. No to przechodzimy do zbiorów.
Podczas gdy to robię, nawiasem mówiąc, nadal będę sprzątać rozłogi i wszelkiego rodzaju martwe, chore lub uszkodzone rośliny, które mogę. Po prostu dlaczego nie wykorzystać w pełni tej sesji zbiorów? Więc niektóre z nich zgniły, czy to przejrzałe, czy po prostu dostał się do nich szkodnik, czy stało się coś dziwnego, więc te po prostu wyrzucę do kompostu. To nie jest zły mały pierwszy zbiór naszych truskawek w tym sezonie i musimy pamiętać, że dopiero zaczynamy. Ale musimy je teraz posmakować. Weźmy największą. Ale słodka. Kiedy zbierasz je prosto z ogrodu, ma w sobie odrobinę polowego ciepła, które sprawia, że wiesz, że sam ją wyhodowałeś. Kolejna wskazówka, by zostać królem truskawek, która jest najlepszą wskazówką ze wszystkich, to zbieranie truskawek. Więc kiedy Twoje truskawki zaczną produkować truskawki, możesz pójść do ogrodu i zacząć zbierać truskawki każdego dnia. Bo jeśli tego nie zrobisz i pozwolisz truskawkom dojrzeć na roślinie, roślina pomyśli, że wypełniła cel swojego życia, jej zadanie jest wykonane, wytworzyła nasiona i przestanie produkować kwiaty i przestanie produkować truskawki. Musisz więc zbierać truskawki każdego dnia, a wtedy roślina pomyśli, że nie jest w stanie wyprodukować nasion dla następnego pokolenia, więc wytworzy więcej kwiatów i więcej truskawek. To pozwoli zwiększyć zbiory z rośliny 10-krotnie z tego samego ogrodu. I to tyczy się też innych warzyw. Złota zasada: zbieraj często, regularnie i wszystko co dojrzało w miarę wcześniej niż zanim będzie łykowate. Omówiliśmy całkiem sporo tego w tym przewodniku, więc jeśli masz jakieś inne zapytanie lub sugestie, daj mi znać w komentarzach. Póki co muszę zjeść coś na szybko. Podczas zbioru należy upewnić się, że usuniesz wszystkie truskawki, które są pogryzione, wszystkie, które są spleśniałe lub cokolwiek. W ten sposób zmniejszysz szansę na rozprzestrzenianie się chorób na całej powierzchni. Pod koniec sezonu wegetacyjnego, gdy zaczyna robić się zimno, dobrym pomysłem jest przykrycie wszystkich truskawek ściółką. W ten sposób truskawki nie zmarzną, a następnie nie rozmrożą się, a następnie znów nie zmarzną itd. Jeśli znajdujesz się w rejonie, w której przez całą zimę na górze leży śnieg, to też w porządku, to utworzy izolację. Ok, ściółkowaliśmy je, nawoziliśmy je, przycinaliśmy wszystkie dodatkowe kwiaty i rozłogi, które widzimy w środkowej fazie wzrostu. Myślę, że już wszystko wiesz. A w tym roku mam kolejne super zbiory truskawek, zdecydowanie. To jest zachęcające, ale nie dzieje się tak ze wszystkim w ogrodzie każdego roku, więc moim zdaniem ważne jest, aby mieć odpowiednie nastawienie. Pamiętaj, aby widzieć pączka, a nie tylko dziurę w pączku. Zawsze jest coś, za co możemy być wdzięczni, więc musimy upewnić się, że doceniamy te dobre rzeczy, kiedy się pojawią. I myślę, że to robi dużą różnicę w ogrodnictwie, a nawet w podejściu do życia. Nie wszystko będzie działać idealnie za każdym razem, ale znowu to właśnie sprawia, że ogrodnictwo jest tak ekscytujące. Do zobaczenia wkrótce. Powodzenia w ogrodzie i życzę powodzenia w uprawie, a po wciśnięciu subskrypcji Twoje truskawki z pewnością staną się o 70% słodsze.